Dzień dobry, witanko i dzień kolejny przyszedł. Tym razem gdzie jedziemy? Słuchajcie, jedziemy wyrobić ważne dokumenty, które będą Wam potrzebne w podróż. Jeżeli wybieracie się gdzieś poza Europę, potrzebujecie międzynarodowe prawo jazdy. Pokażemy Wam mniej więcej jak to wygląda, co możecie zrobić i jakie dokumenty trzeba mieć. Także widzimy się na miejscu. Zapraszam na odcinek. Szyby przymarznięte, nic nie widać, także jedźmy. O jednej rzeczy muszę jeszcze napomnieć, ile trwa wyrabianie takiego dokumentu. Wyrabianie takiego dokumentu trwa do około 3 dni, ale można to zrobić jeszcze w trybie specjalnym, podejrzewam. Po prostu ładnie poprosić, uśmiechnąć się do pani i może da się zrobić na drugi dzień, a nawet w ten sam dzień. Zależy jeszcze od miejsca, a zapytamy Natalii, co ona myśli o tym. Czy damy radę zrobić ten dokument w 1-2 dni? Mam nadzieję, że się uda. Pewnie, że się. Co obstawiasz? 2 dni. Obstawiasz 2 dni. Dobra, czyli na środę będzie gotowy. Dzisiaj już jest poniedziałek. No poniedziałek. No dobra, no to na jutro? Jutro wieczorem albo w środę. Dobra, to robimy sobie zakład. O co? Ja mówię, że dokument będzie gotowy na jutro. A ty? Nie no, ja powiedziałam środa po południu, wtorek po południu albo środa rano. No dobra, to wybierz jeden, jak już się zakładamy. Nie no, ja też myślę, że będzie jutro. Ty myślisz, że będzie jutro? Dobra, to dla odmiany powiem ja, będzie w środę. I o co się zakładamy? O kolację, jo? I tak ja kupię w razie co, nie? Dojechaliśmy na miejsce. Idziemy szybko teraz zapłacić za parking. Mamy tylko 4 zeta. Musielibyśmy wyciągać hajs, a nie mamy na to zbytnio teraz czasu. Także wrzucimy 4 zeta i myślimy, że wystarczy, żeby ogarnąć wszystkie dokumenty. Po ile godzina w Poznaniu jest? O, 5 zł za godzinę. No i spoko. Starczy. Wrzucimy 4 i starczy, nie? Tam był droższy parking. Spoko. Jesteśmy na miejscu. Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Rada Powiatowa i Zarząd Powiatu. Wchodzimy do środka. Strony tam blisko Tuczna. Gdzie tu to załatwić? Wydział Komunikacji i Transportu. Proszę bardzo, tutaj wchodzimy. Pokazuję Wam, jak tutaj wygląda ten wniosek. Wypełniamy te dane tutaj na początku i później składamy podpis z tyłu. I co jest ważne, tutaj z przodu kategoria prawo jazdy, na przykład B na samochód, numer i tak dalej. I kategoria B, wiadomo, uprawnia Was do jeżdżenia na przykład skuterem do pojemności, uwaga, 125 cc. Powyżej potrzebna jest karta, czyli trzeba mieć prawo jazdy na motor, nie? Powyżej 125 cc. Numer kolejki D626, a jest 614, teraz to poczekamy pewnie chwilę. I jest misja, idziemy z powrotem do samochodu, wracamy. Kończy się czas parkowania, jednak nie wystarczy, bo to idzie bardzo wolno. Od momentu, kiedy przyszliśmy do urzędu, kiedy wzięliśmy numerek, ruszyło się może jakieś, ja wiem, może ze 3 osoby. A mamy numer 26. Także jeszcze sobie poczekamy. No myślę, że z godzinę to jest takie minimum. Bo to jest bardzo wolno idzie. I tam jeden gość był taki w urzędzie, co był dosyć taki niemiły dla innego gościa. Mówi: pan przychodzi dzisiaj do mnie nieprzygotowany. A ja stoję z boku, się śmieję w sumie. Przychodzi nieprzygotowany. A co to jest, jakaś szkoła? A czy oni robią też jakąś łaskę, siedząc za tą szybą i pouczając ludzi? Nie. Powinni im wyjaśniać, dlaczego pan nie przyszedł po prostu, co się stało i tak dalej, nie? I powiedzieć, jakie ma dokumenty przynieść. Podchodzić jak do drugiego człowieka, a nie opierdalać, nie? Tak się, nie, no tak nie można robić. Ale to było takie ciekawe doświadczenie. A ten gościu, aż mu się ręce po prostu trzęsły. Miał 100 takich dokumentów, całą furę dosłownie. I ręce mu się trzęsły, no. I jeszcze w takim podeszłym wieku pan był, nie? No ale zdziwiło mnie to, no ale niestety takich mamy gdzieniegdzie urzędników, trzeba ich chyba tępić zacząć. Witamy ponownie przy parkomacie. To teraz tak, nikt nie zostawił, sprawdzimy, nie ma ani grosza. Wrzucimy 5, dokładnie, i wybierzemy sobie, ile to jest? Godzinę. No to jest wystarczająco, nie?
Jest i bilecik jest do 11:47. Fajnie, 7 jest moja ulubiona liczba, ale zobaczcie ile jedynek jest. Raz, 2, 3, 4, 5 jedynek. To teraz tak, kluczyk gdzieś mam w kieszeni. Gdzie stoi mikron? Omikron nawet bym powiedział. Stoi mikra tutaj. Otwieramy i wrzucamy bilecik. A tu ciasno. Jeszcze byśmy zahaczyli BM-ę. I ciach. Sprawa załatwiona. Fura z boku cała. Jest dowód jakby co. Zamykamy i wracamy. I zobaczcie, byłem w sklepie. Kupiłem sobie coś takiego. I jak przyjedziemy tam do mnie do Szprotawy, to pierdykniemy tym, nie? Ciekawy jestem, bo na Nowy Rok to ostatnio strzelałem u prezesa. Nie było źle, ale chcę czymś takim teraz przywalić, żeby było lepiej. A tu ogólnie tak z ciekawości, ktoś zostawił wózek sobie tak na ulicy? Czy co? On jest tak luzem zaparkowany? Jeszcze wolna Ukraina jest nalepka. Porzucony? Nie wiem. Dziwne rzeczy mnie spotykają codziennie. W ogóle słuchajcie, na co zwróciłem uwagę. Pierwszy raz coś takiego widziałem w Polsce. No nie mieszkam tu na co dzień, także mogę być zdziwiony. Zielone tablice, to się okazuje, że to jest elektryk, nie? A ja nie wiedziałem, tak raz przejeżdżałem dzisiaj i tak patrzę się, zielona tablica, mówię, co to oznacza? Chyba pewnie jakiś elektryk, nie? I teraz dopiero jak przechodziłem obok tej bety, patrzę, ona jest elektryczna i zielona tablica, to już teraz wiem. Bo w Irlandii tego na przykład nie ma, nie? W Irlandii są wszystkie takie same. Wyszliśmy z urzędu i teraz informacja, ile trwało to wszystko czasu. O godzinie 10:12 by nas tutaj ktoś chciał chyba przejechać z chęcią, nie? Ha! O godzinie 10:12 dostaliśmy numerek i o godzinie 11:50 już byliśmy załatwieni, czyli razem wyszło około godziny 40 minut załatwianie tego wszystkiego. Koszt, tak jak wspomniałem, 2 razy po 35 zł, wyszło 70 zł. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Jeden dokument jest wydawany na rok, to jest chyba genewska, tak? A drugi dokument jest wydawany na 3 lata i to jest wiedeńska, albo odwrotnie, coś takiego, teraz już nie pamiętam. Możecie sobie to sprawdzić, ale jest rok i 3 lata i tam są różne kraje. Czyli na przykład Tajlandia jest w jednym, a Wietnam jest w drugim. Na przykład coś takiego, nie? Słuchajcie, teraz jedziemy, prujemy do dentysty. Natalia musi załatwić sobie coś tam z zębami, przykręcić, odkręcić, nie wiem, jakiś serwis przeprowadzić, także zbieramy się. Wsiadamy tutaj w naszego tego demona, jak wspomniałem już ostatnio, i ciśniemy. Ale mnie połamało, naczelniku Mieczysławie. Kto to wie, z jakiego to jest filmu? Zjawiliśmy się na takim oto blokowisku. Ile tu jest pięter? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17, 18 pięter tu gdzieś jest. A my idziemy z drugiej strony, bo Natalia musi do dentysty. A gdzie Natalia chodzi? Do dentysty. Ortodea, ortodoncja. Jest jakiś adres w ogóle wisi? To sobie już sprawdzicie zresztą na necie, jakbyście chcieli, nie? Co Arkadiusz planuje zrobić? Arkadiusz planuje wbić się do tego bloku. Nie będę tam w środku siedział, bo tam jacyś ludzie są i mnie zlinczują zaraz za to, że ich nagrywam. Ale wbijemy się tutaj do bloku po cichu, to jest zaraz klatka obok, żeby pokazać wam widok. Teraz tak, musielibyśmy się dostać do windy. Nie znamy tu jakiegoś kodu, ale zaraz będziemy dzwonić i zobaczymy, czy tu da się wejść. I jestem w windzie, jakby nie było, akurat 2 ziomków wychodziło. Akurat 2. I to może 3 sekundy czekałem przy drzwiach, słuchajcie, no ja mam farta. Wdusiłem numer 16, jedziemy na 16 piętro. Podejrzewam, że 17 jest ostatnie, nie? Dźwig monitorowany, czyli co? Jest tu gdzieś jakaś kamera? A może jest? Nie wiem. Zobaczcie, 5. Powoli się wlecze ta winda trochę, 6. Także zanim dotrzemy na 16 piętro, to trochę potrwa. 16 piętro, więc wychodzimy. Dokąd się teraz udamy? Gdzie tu jest jakieś wyjście dalej? Wyżej. Tu jest wyjście. Ale tu podejrzewam się nie da wyjść, bo jest kłódka. Także się nie da. Widok mamy taki stąd. Ale zobaczmy jeszcze.
Pójdźmy jeszcze gdzieś w tą stronę. Może tutaj się da coś. Chociaż nie, tutaj też nie. Tu są prywatne mieszkania jakieś, nie? Chyba że tu jeszcze jest jakaś klatka schodowa. A co tu jest? Są drzwi jakieś. Pootwierane są. No faktycznie jest klatka schodowa, ale tu też wisi kłódka. Tu też się nie dostaniemy. Nie ma szans. A może gdzieś tamtędy? Tu jakieś drabiny stoją. Jacyś robotnicy tu są. Zaraz może ktoś by się zjawił, to byśmy się zapytali. Może byśmy się dowiedzieli. A tutaj gdzie? Tutaj gdzie można dotrzeć tędy? No tu jest lepszy trochę widok z tego okna, żeby zobaczyć, nie? Ale tak poza tym, no z tej strony chyba też wątpię raczej, że tutaj się da. Tu jest podobna klatka, jakieś drzwi tutaj są. Otwarte. Podejrzewam, że no tu też jest kłódka z tej strony. No dobra. Czyli się nie da. A co się da? Zaraz zobaczymy. Może się ktoś pojawi, może ktoś coś otworzy. Zadzwoniłem tutaj do wszystkich drzwi chyba na piętrze z jednej strony budynku. Jeden typ mi tylko otworzył i ja się go pytam: panie, masz pan balkon, żebym ja sobie zobaczył jakiś widok, bo tu drzwi są zamknięte, na górę krata jest. On mówi: nie, ja nie mam, ale z drugiej strony się spytaj, także idę dzwonić do innych drzwi. Może ktoś otworzy i ktoś puści nas na balkon. Ziomeczki, ziomale, udało się, 14 piętro. Pani Agnieszka z tego mieszkania była tak łaskawa, żeby nam udostępnić widok z balkonu. Próbowałem na piętrze 16 i 15, ale się nie dało, każdy mi odmówił, a tutaj jednak się udało. I jest tutaj ten widoczek, no jest przepięknie, jestem zachwycony tym widokiem, jak wiecie, zawsze wbijam się do najwyższych budynków w mieście. Ostatnio mi się nie udało w Malezji, bo był budowany, mnie nie wpuścili, ale to już raczej wiecie. Także tutaj wielkie podziękowania dla pani Agnieszki, odcinek 106, pozdrawiamy całą rodzinkę. Dziękujemy bardzo, a ja się zmywam na dół, bo już Natalia zaraz będzie wychodzić od dentysty i trzeba ją odebrać. Ja już na dole, Natalii jeszcze nie ma, może kilka minut, zaraz wejdę do środka się przekonać, jak szybko wyjdzie. Wielkie dzięki, podziękowania dla tej przemiłej pani, co mi drzwi otworzyła. Jeszcze raz pani Agnieszko i całej rodzinie dziękujemy. I chciałem tylko wam pokazać, że się uda. Udało się, zrobiliśmy to. Zresztą jak zawsze. Zawsze coś nam się powiedzie, zawsze coś nam się uda, zawsze coś zrobimy. I o to chodzi, żeby w życiu ryzykować i próbować, bo nic się nam nie uda inaczej. A w sumie to zapomniałem powiedzieć wam jednej rzeczy. Dzwoniłem do administracji budynku, bo tak mi jeden koleś poradził. Gdzieś tam na 15 piętrze, mówi: zadzwoń do nich, oni ci powiedzą. No i dzwonię, babka odbiera, mówi: a to dział techniczny, to oni mnie przełączyli. Odbiera gościu jakiś tam i mówi: o panie, to będą jakieś tam zezwolenia potrzebne, uprawnienia alpinistyczne i tak dalej, to nie tak hop, nie? Ale można z balkonu. Przyszła pora lunchu. Kochani, Natalia zabiera mnie do baru mlecznego, ulubionego baru mlecznego swojego taty. Jak to się nazywa? 14? 14. A gdzie to jest w Poznaniu? To nie jest w Poznaniu, to jest w Swarzędzu. Swarzędz, dobra. Czyli w Swarzędzu. Ja nawet nie wiem, gdzie jestem, widzicie, mnie tylko wożą gdzieś. Mogli mnie do lasu zawieźć. Czyli miejsce nazywa się Bar 14. O proszę, tu nawet jest znak, gdzie tu się wchodzi. Jakaś ulica jest może? Ktoś ma tu ulicę, żeby pokazać? Nikt nie ma? Tutaj wiesz co to się nazywa, taki zwany Manhattan w Swarzędzu. Aha, dobra. Czyli to się nazywa taki Manhattan swarzędzki. Zaraz tam wbijemy i zobaczymy, co mają. Ja już zgłodniałem, no pora lunchu jest. Tak. Zestaw dnia. Pomidorowa, schabowy, ziemniaki, surówka 27 zł. Zestaw bez zupy 24 zł. To idziemy. Natalia wzięła sobie zupę pomidorową, taką typową z makaronem. Ja mam buraczki jako taką przystawkę. Kolkę sobie wziąłem i Natalia ma kompot. Ja czekam na ziemniaki, które przyjdą z pieczenią w sosie. A to jest chyba wieprzowina z tego, co zamówiłem. I trójeczka, numer stolika.
Wjechała moja wieprzowina tutaj z sosem i ziemniakami. Całość kosztowało 57,70. Co mamy w całości? Pieczeń wieprzowa, ziemniaki, solówka, pomidorowa, kola i kompot. 57,70. Dajcie znać w komentarzach, czy to tanio, czy drogo. A więc nadszedł czas na ocenę tych dań. Kochana, pytanie do Ciebie zasadnicze. Akurat ten tutaj przypierdzielił. Pytanie jest takie, jak Ci smakowała zupa pomidorowa? Zupa była ok. Bardzo dobra. Zupa była ok. Ja próbowałem tej zupy i też była naprawdę w porządku. Zupa pomidorowa, no chyba nie da się jej zepsuć, była naprawdę spoko. Moje danie, no tutaj jest troszkę gorzej. Moje danie, ziemniaki i pieczeń i sos. No sos ewidentnie z torebki. Ziemniaki były dosyć długo przygotowane. Bez jakiejkolwiek soli, nie było w tym żadnego smaku. Mięso jakoś się jeszcze obroniło, nie? Ogólnie mojego dania nie polecam. Zupę polecam, innych nie próbowałem, ale z tego co widziałem, wszyscy lecieli w schabowe. Także schabowe na pewno muszą być dobre, bo schabowego trzeba dobrze doprawić, nie? Dziękuję i jedziemy dalej. I zapomniałem jeszcze powiedzieć o burakach. Słuchajcie, buraki bez smaku, tak jakby ktoś się ugotował, starł na tarce i wam dał. Ani soli, ani pieprzu, ani odrobiny cytryny. Może by się przydał nawet chociaż troszkę ocet, nie? Cokolwiek, żeby ten smak tam wrzucić, wzbogacić to, ale nie trzeba, nie? Także no Natalia mówiła, że takie miejsca czasami funkcjonują, że są tylko do przeżycia, że tam przychodzą ludzie i im to spoko, im to odpowiada, żeby przeżyć, nie? Ale tak, żeby jakiś smak z tego wyciągnąć, no to nie. No chyba, że kucharz dzisiaj jakiś był nie w stanie, tak i nie domagał, nie? Albo tak tam po prostu robią. Ale te schabowe na pewno myślę, żeby się wybroniły. Nie jest tak, że cisnę po tym miejscu, że jest wszystko niedobre, no bo zupa była bardzo dobra, kompot też był spoko. No i moja Pepsi była dobra, nie? Pepsi to już przygotowali w fabryce. Wszystkie były naprawdę smaczne. Czasami sobie pozwolę, ale i tak wolę wodę gazowaną. Przyjechaliśmy do Lidla na zakupy, bo jak niedziela, to tylko do Lidla. A my idziemy, a co jest dzisiaj? Co jest dzisiaj? Poniedziałek, nie? Dobra, poniedziałek jest. To w poniedziałek też do Lidla. Trzeba kupić szybko jakieś zakupy, bo będę gotował zupę. I jeszcze może dziś wieczorem. A jaką zupę? A pomidorową. A mówiłem Natalii, żeby robił pomidorową i wzięła sobie pomidorową. No cóż, ale ja zrobię lepszą pomidorową, jeszcze z taką pieczoną papryką. Naprawdę to będzie pyszne.